Dzień dobry, witamy panie Józefie. Gdzie my się dzisiaj znajdujemy? Znajdujemy się na polu w okolicach Goszcza, dokładnie gmina Twardogóra w powiecie oleśnickim. To jest województwo wielkopolskie jeszcze. Dolnośląskie. Już dolnośląskie tutaj tak się jest, bo na pograniczu za tu granicą wielkopolskiego. Robimy tutaj usługę zbioru kukurydzy i odbioru z pola u rolnika. Czyli rozumiem tak, na jakim gospodarstwie wy, panie Józefie, funkcjonujecie? Jakie to jest duże? Znaczy, ja mam gospodarstwo gdzieś tam około 260 hektarów, ale tutaj firma usługowa żony Agrito prowadzi działalność gdzieś na, powiedzmy, usługi na kilku tysięcy hektarach. Kilka tysięcy hektarów, czyli gdzieś tam między 3 a 4 tysiące hektarów. Jakie to są usługi? W jakim zakresie świadczycie? W zakresie siewu, uprawy, zbioru, można powiedzieć, kompleksowe usługi i oprysków tak samo. Nie? Czy te żniwa zbożowe są większe u Państwa, czy żniwa kukurydziane? Jak to jest w proporcji tej obsługi? W proporcji można powiedzieć, no tutaj kukurydziane są większe, bo tutaj zbieramy kukurydzę z ponad 1000 hektarów. No, można powiedzieć większe, no porównywalne, do tego mamy jeszcze buraki gdzieś tam, też usługi na około 500 hektarów, uprawa, siew, potem ochrona i powiedzmy tutaj później po zbiorze głęboszowanie czy jak. Kwestia takie pytanie, jak ten rok minął, a w zasadzie jak mija? No bo już wiemy, że jest daleko po żniwach zbożowych i tak dalej. Jak plony tu u Państwa wyszły, a jak się zapowiadają żniwa kukurydziane? Znaczy tutaj plony jakby zbóż, rzepaku zależały jakby od lokalizacji. No tutaj największa susza była w rejonie Cieszkowa. Tutaj można powiedzieć Przygodzic. Tutaj gdzieś w rejonie dolnośląskim ta susza też była, ale to są gdzieś tam jakieś 30-40%. Generalnie trafia się 50 ubytku plonu, a tak tutaj w rejonie gdzieś tam Trzebnicy czy powiedzmy tam Zawoni, no tej suszy po prostu za bardzo nie było. Tak. A jak to się na kukurydzy zapowiada? No bo już jesteście w trakcie żniw. Na jakim w ogóle jesteście etapie, jeśli chodzi o zbiór kukurydzy na ten moment? Gdzieś mamy około 20% zbioru. I na tej podstawie jak to wygląda? No, bo już coś tam wiadomo, jakieś szacunki są, no bo człowiek z tym utęsknieniem tam patrzy, nie? Czy nam się to wszystko pobilansuje, nie? Zbieramy na razie te kukurydzę najsuchsze, czyli generalnie na najsłabszych gruntach. Najgorzej można powiedzieć w gminie Cieszków, plony około 5 ton z hektara. Zdarza się tam gdzieś lepiej, ale to takie wybrane kawałki. W rejonie Trzebnicy to było między 10 a 13 ton. Także rozbieżność jest bardzo duża. Ale nawet nim Pan dojechał, miałem okazję pogadać z operatorem, jak przygotowywał kombajn i wiem, że były też kawałki, gdzie były chyba rekordowe zbiory, bo nawet gdzieś mi się tam przewinęło plon około 18-19 ton. Ale to było tak jakieś chwilowe miejsce na polu. Chwilowy przebłysk. Tak, a średnio gdzieś tam wyszło w okolicach 13. Nie? Także... No to jak uśrednimy z dużego areału 13 ton, to nie jest zły wynik. Tam było, no ale to jedno z lepszych pól, mówię, tak gdzieś raczej tutaj celujemy w plon między 9 a 10 ton na mokro średnio. Panie Józefie, taki areał własny i spory areał obsługiwany tutaj w postaci usług wymaga profesjonalnego, mocnego sprzętu. Nie? Widzę, że bazujecie na ciągnikach John Deere'a. Na kombajnach czy na kombajnie? Kombajnie, jeden kombajn. Ale najwyższa można powiedzieć półka i chyba jeden z największych modeli, nie? Bo to jest seria 8000. 8700, no to jest trzeci jakby z tych największych. Tak, nie? Trzeci można powiedzieć od końca, czyli prawie jeden z najmocniejszych potworów. Nie? Ten kombajn daje radę tutaj w sezonie spokojnie te ponad 1000 hektarów kukurydzy wykosić na tych usługach. I plus sporo więcej niż drugie tyle, podejrzewam, zbóż i rzepaków. Tak, tylko przy zbożach, rzepaku, no tutaj jakby powiedzieć, wspomagamy się jeszcze innymi firmami usługowymi, które nam
jakby powiedzieć, podwykonują usługi na No rzecz bo wiadomo, tej że grupy gospodarstw, z którymi współpracujemy. żniwa zbożowe to jest czas intensywnych prac i to jest stosunkowo okno transferowe bardzo krótkie, które umożliwia ten zbiór, wiadomo, ziarna w tych optymalnych warunkach, no bo wiemy, że jak nam się coś przedłuży i tak dalej, no to już tracimy strasznie na parametrach, nie? Co jest... Tak jest, tak. W tym roku udało się, jakby powiedzieć, dla tych gospodarstw, które świadczymy usługi, zebrać wszystko, jakby powiedzieć, w optymalnym terminie, z pewnymi parametrami, bez jakby tutaj kłopotów z liczbą opadania. Ciągniki na ciągnikach widzę jelonkach, jak ja to mówię potocznie, bez nazwy, bazujemy. Najpotężniejszy, najmocniejszy ciągnik jaki macie? 9RX 640 koni, czyli ten największy, jakby powiedzieć, jaki potwory. jest, to tak, nie? A i do tego mamy jeszcze 3 ciągniki gąsienicowe, tak wspomagające siew i uprawę. Można powiedzieć, to ja myślałem, że te, co tutaj stoją, już są jednymi z największych, a to rozumiem, te one obsługują uwrocia tylko. No bardziej do transportu. Mówiąc i takiej... żartobliwie oczywiście. Czyli tak, aby wykorzystać, że tak powiem, zdolności, wydajności kombajnu, niezbędną rzeczą, niezbędnym elementem w tym całym łańcuchu są przyczepy przeładowcze. No bo wiadomo, kombajn musiałby przerywać pracę, odwozić, że tak powiem, na uwrocia do drogi utwardzonej. Niestety nie możecie sobie na to pozwolić przy takich dużych areałach. Pan powie, do tej pory pracujecie na jakich przyczepach, czy przyczepie, czy przyczepach przeładowczych? Od 7 lat, raczej no właściwie z zakupem kombajnu poprzedniego 770 gąsienicowca z klasa, żeśmy się zdecydowali od razu na zakup przyczepy przeładowczej do niego, żeby po prostu usprawnić odbiór, no bo jakby nic i nie wykorzystać daje, że, tak naprawdę jego wydajność. Tak, także wysyp odbywa się w czasie jazdy, można powiedzieć, w większości i ta wydajność kombajnu wzrasta. Kombajn musi non-stop, że tak powiem, jechać, aby tą swoją wydajność mógł wykazać, mógł wykonać. Nie? I mamy przyczepę Horsza, 34 metry, no jesteśmy jakby z niej zadowoleni, choć tutaj jakby przymierzamy się, no przez to jakby powiedzieć ten pokaz do po prostu zakupu też się spotkaliśmy, nie? Większej przyczepy, no żeby po prostu tutaj w razie no usprawnić jeszcze ten odbiór, żeby jakby za jednym podjazdem pod ciężarówkę czy zestaw przyczep no zasypać go po prostu. Bo tamta przyczepa, tak jak Pan wspomniał, jak dobrze zrozumiałem, to jest jeszcze z etapu zakupu tego mniejszego kombajnu. Tak, Lexiona 770, nie? Okej, czyli teraz jak mamy kombajn zdecydowanie wydajniejszy, żeby wykorzystać te jego moce przerobowe, no wskazane byłoby podjąć temat, że tak powiem, większej, wydajniejszej, a przede wszystkim większej objętościowo przyczepy, tak jak Pan wspominał, żeby móc w pełni odbierać, to jest raz, a drugie, jednorazowo tak naprawdę zasypywać środek transportu. Tak jest. I tutaj w żniwa właśnie odbieraliśmy od 2 kombajnów czy 3, które kosiły na jednym polu, no, tak jak te firmy wspominałem wcześniej, wspomagające i tutaj po prostu no, czasami jakby powiedzieć ta przyczepa no, nie nadążała. Nie tak, nadążała, no, mimo że niższy plon zbóż czy rzepaku, ale mimo wszystko przy zestawieniu z wydajnością kombajnu nie dawała rady. No musiała też podjeżdżać generalnie 2 razy, żeby ten środek transportu zasypać. Zapewnić, a tutaj no, a to już zobaczymy... logistyka nie tak, że tak powiem, już są przestoje. Nie? Tak, i potem któryś kombajn stoi i tracimy czas. Nie? Jeśli chodzi o markę Bergmann, niemiecka firma, fabryka, która zajmuje się produkcją tak naprawdę wielu maszyn, bo i rozrzutników obornika, przyczep samozbierających, ale jednym z bardziej kultowych, ważniejszych produktów tego producenta właśnie jest przyczepa przeładowcza. Również różne tutaj przyczepy mamy wielkościowo jednoosiowe i dwuosiowe na osiach sztywnych, ale dla gospodarstw, tak jak tutaj Pana, czy firm usługowych połączeniu mamy maszynę w postaci takich tytanów roboczych z hydraulicznym zawieszeniem, z hydraulicznym dyszlem i o ogromnych pojemnościach, bo tutaj mamy 43 metry sześcienne. Jest to przyczepa, która no sporo pomieści, jak sama nazwa, sama kubatura mówi, a
te udogodnienia w postaci tego zawieszenia, tego dyszla umożliwia też szybkie się przemieszczanie po polu, co jest też no, istotne, nie? Bo z potężnym załadunkiem 30-tonowym poruszanie się po polach i też niejednokrotnie nierównych. Tutaj akurat w miarę równo mamy, ale też te pola zapewne macie no, różne. Tak. Nie? Zawieszenie hydrauliczne umożliwia nam, wie pan, jazdę z pełnym załadunkiem po różnych tam skłonach, skosach, nawet wielostopniowych, co jest bezpieczne, szybkie i możliwe do wykonania. Nie? Panie Józefie, nie będę więcej przeszkadzał, bo akcja w pełni. Widzę, że już pana tam wzywają, telefon kilkakrotnie dzwonił, już pewnie na jakieś próby czy na coś tam jedziecie, jak wygląda ziarno, to nie mam, coś pan wspominał. Znaczy, no, ja akurat wybieram się na szacowanie szkód z kołem owieckim i dlatego jakby mój czas jest ograniczony, ale tutaj jeszcze no, tutaj takim plusem tej przyczepy jest to, no wiadomo, marka jest jakby ogólnie znana i tutaj jakby no, waga, która po prostu ma nam tutaj pomóc, jakby powiedzieć, sprawdzić wydajność na polu, bezpośrednio sobie kontrolować, jakby powiedzieć, transporty, które wyjeżdżają. I tutaj jakby to na pewno, jakby powiedzieć, też jest taka rzecz, która przy tamtej przyczepie nie mamy. Brakuje tego. I po prostu brakuje i tutaj jakby powiedzieć... Tutaj no, bardzo fajna sprawa, bo możemy tak kontrolować, ale tak naprawdę postrzegać, jak wygląda ta wydajność na bieżąco i czy z przypadku gdzieś tam bokiem nie wyjeżdżają nam transporty z ziarnem. Tak, bo na pewno różnie, to ułatwi jakby taki nadzór nad procesem koszenia. Nade wszystko atutem tej przyczepy, panie Józefie, takim już ostatnim dopowiem, bo wiem, że panu się bardzo spieszy, jest prędkość wyładunku. Cały ten bunkier, ponad 40 m3, jesteśmy w stanie opróżnić poniżej 2 minut, nie? A to w tej logistyce to tak jest naprawdę... też jakby bardzo ważne, tamta przyczepa no, ma żmijkę mniejszą, gdzieś o 20%, no to ta wydajność jakby powiedzieć jest niższa i tutaj jakby też to jest jakby no, takim atutem tej przyczepy, że szybkość wyładunku, bo to jest ważne, no, żeby ten kombajn nie stał na polu, o tak, niepotrzebnie. Panie Józefie, pozostaje mi życzyć dużych, wysokich plonów, dobrych zbiorów, no i dobrego podsumowania, że tak powiem, roku 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo.